Otóż zacznijmy od pierwszego z ogólnodostępnych elementów optycznych, to jest monochromatora. Monochromator to jest takie urządzenie, które pozwala nam z całego spektrum fali wybrać jedną konkretną długość. W przypadku linii OARPES korzystamy tak naprawdę z dwóch monochromatorów, które znajdują się tutaj. To są dwa osobne układy optyczne, które za pomocą odpowiednich silników krokowych mogą być zamienione i włączone w drogę optyczną. Pierwszym z nich jest tak zwany PGM. PGM to jest taki monochromator, który umożliwia pracę w zakresie mniej więcej od 12 elektronowoltów aż do bardzo wysokich energii, nawet do 600 elektronowoltów. Drugim z tych monochromatorów jest NIM, który jest urządzeniem pracującym w niskim zakresie energetycznym. Jego użyteczny zakres rozpoczyna się od 8 elektronowoltów, kończy mniej więcej na 20 elektronowoltach. Dalej kierujemy się w kierunku linii pomiarowej. Tutaj mijamy jedno z luster. Następnie mijamy kolejne elementy optyczne. Tutaj znajduje się układ szczelin wyjściowych. Ostatnie z luster, które pozwala nam skupić wiązkę promieniowania na badanej próbce. Za nim znajduje się komora analityczna, w której wykonywane są główne badania ARPES. Komora wyposażona jest w pięcioosiowy manipulator kriogeniczny, który pozwala na chłodzenie badanych związków aż do 6 kelwinów. Dodatkowo w tej komorze możliwe jest wykonywanie pomiarów w LIT oraz w pewnym stopniu bombardowanie próbek za pomocą jonów argonu. Następnie znajduje się magazyn próbek, w którym mieścimy do 12 nośników i komora preparatyki, w której próbka może być wygrzewana, może być czyszczona za pomocą bombardowania jonowego. Mamy możliwość napylania pierwiastków. Ponownie możemy wykonać badania metodą LIT. Wygrzewanie jest dostępne za pomocą dwóch stacji grzewczych, jedna wykorzystująca metodę rezystywną, a druga wykorzystująca metodę bombardowania elektronowego. Transfer próbek na stacji OARPES wykonywany jest za pomocą dwóch transferów liniowych i są to te dwa urządzenia, które sterowane są za pomocą tych śrub. Załadunek próbek do układu wykonywany jest przy wykorzystaniu tej komory próżniowej. Jest to tak zwany load lock. W tym momencie założona jest do niego walizka próżniowa. Natomiast w normalnym trybie pracy, w którym próbki przenosimy z powietrza, typowy układ, w którym montujemy próbki, możemy zaobserwować tutaj. Dewar, który w tym momencie wypełniony jest ciekłym helem. Ciekły hel używany jest do chłodzenia próbek do bardzo niskich temperatur. I tak jak wspominałem, w przypadku ARPES limitem jest mniej więcej 6 kelwinów. Oczywiście możemy też wykonywać chłodzenie za pomocą azotu, w którym limitem jest mniej więcej 78 kelwinów. Teraz przechodzimy do najważniejszego elementu układu, to znaczy chemisferycznego analizatora fotoelektronów. Jest to analizator marki Scienta typ DA30L i on jest wyjątkowy. Jest on wyjątkowy z tego powodu, że pozwala na mapowanie powierzchni Fermiego w dwóch prostopadłych kierunkach. To znaczy nie tylko tak jak typowy analizator w kierunku, który jest równoległy do szczeliny analizatora, ale także w kierunku prostopadłym. I dzięki temu przy jednym położeniu próbki jesteśmy w stanie mapować cały przekrój przez strefę Briona, a przynajmniej tą jego część, którą jesteśmy w stanie objąć przy danej energii fotoelektronów. Jest to duże ułatwienie względem tradycyjnych analizatorów tego typu, no bo żeby to zrobić w tradycyjnym analizatorze, musimy wykonywać ten bądź ten ruch próbką. Oczywiście układ nigdy nie jest idealny i w przypadku wykonywania tego typu ruchów plamka po prostu wędruje po próbce, tak więc nigdy nie mapujemy tego samego miejsca. Natomiast w przypadku DA30L nie ma takiego problemu. Montaż próbek jest bardzo prosty, wystarczy włożyć nośnik do stacji Weblog. Znajdujemy się obok pomieszczenia, w którym użytkownicy w czasie trwania czasu pomiarowego mogą w komfortowych warunkach wykonywać pomiary, a także prowadzić wstępną analizę uzyskanych wyników. Jednym z głównych zadań, nad jakimi teraz pracujemy razem z naszą grupą IT, jest pełna automatyzacja linii. Naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, by użytkownik mógł ustawić tylko jeden wybrany parametr, a cała reszta pomniejszych parametrów została ustawiona automatycznie, tak żeby nie była konieczna wiedza na temat działania poszczególnych elementów optycznych.
Warto wspomnieć, że przy linii UARPS zajmujemy się rozwojem autorskiego oprogramowania, który służy do wygodnego przeglądania danych oraz ich analizy. Nasz kod pozwala na wykonywanie dowolnych przecięć wzdłuż dowolnego kierunku krystalograficznego oraz szybką wizualizację powierzchni izoenergetycznych. Tutaj widzimy kolejne przecięcia znajdujące się wzdłuż szczelin analizatora, natomiast w tym okienku wyświetlone są kolejne przestrzenie izoenergetyczne. Oprogramowanie pozwala na transformację do przestrzeni wektora falowego, na normalizację danych, na ich przecinanie, na wykonywanie dowolnych przecięć, nie tylko tych, które są przedstawione na monitorze, oraz na transformację do przestrzeni energii wiązania. Nasz autorski program znacznie ułatwia użytkownikom analizy danych. Serdecznie zapraszamy użytkowników do składania wniosków pomiarowych na linię UARPS. Jest to wyjątkowa możliwość, ponieważ jest to jedyny taki układ w kraju, który pozwala na pełne trójwymiarowe mapowanie strefy Breuera z bardzo wysoką zdolnością rozdzielczą. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek pytania w czasie składania wniosków, no to jesteśmy dla Was, prosimy o kontakt.